Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kosmetyczkę sierpnia. Świeżo wróciłam po urlopie, więc jestem wypoczęta i pełna energii i taka, wiecie, jestem taka spragniona jakiejś kreatywności. Dawno się nie malowałam, także coś musimy sobie fajnego wybrać. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Podsumowując testy z ubiegłego miesiąca, miałam kilka produktów z NYX-a, których starałam się poużywać, żeby sprawdzić właśnie, jak mi się sprawdzają. I jeżeli chodzi o tą bazę, powiem Wam, że jest bardzo fajna. Ona zostawia takie lekkie nawilżenie na skórze, taką delikatną lepkość, więc podkład naprawdę bardzo ładnie się trzyma i ładnie się wygląda. Ładnie wygląda, bo podkład się tak jakby wkleja ładniej w skórę i on wygląda jakby bardziej jak druga skóra. Fajna rzecz, jakby nie jest oczywiście jakaś taka bardzo niezbędna, ale jak lubicie, jak podkład ładnie wygląda, no to na pewno Wam jeszcze bardziej tak upiększy, że to będzie dawało taki upiększający efekt troszeczkę. No i oczywiście trwałość. Bardzo fajna baza, na pewno będę sobie używać. Jeżeli chodzi o ten Crazy Lift The Brow Glow z NYX-a, z tą taką śmieszną szczoteczką, takimi ząbkami, no to jest taki dla mnie produkt codzienny, że on nie zrobi ekstremalnej trwałości, w sensie nie usztywni nam bardzo mocno włosków, ale tak na co dzień, tak po prostu do takiego wyczesania sobie i lekkiego ich ułożenia, utrwalenia jest spoko. To nie jest formuła, która jest, wiecie, taka zastygająca na skorupkę, więc właśnie zależy co kto lubi, no nie? Bo jeżeli lubicie takie lekkie utrwalenie, żeby po prostu ułożyć jakoś włoski, to będzie spoko i ta szczoteczka naprawdę jest bardzo przyjemna i ta forma taka wyciskana jest bardzo praktyczna. Natomiast jeżeli szukacie takiego turbo utrwalenia na beton, no to nie da rady. Używałam sobie też tych buttermeltów i zarówno bronzer, jak i róż to jest coś, w czym jestem po prostu zakochana. Świetna jest ta formuła i no chciałabym powiedzieć, że mam ochotę na więcej kolorów, ale na pewno sobie nie kupię, bo mam bardzo dużo róży i nie powinnam kupować więcej, ale widać, że one inaczej pachną. Ten tak troszeczkę bardziej jak pudrowe cukierki owocowe, a ten bardziej tak budyniowo, trochę taki budyń czekoladowy, coś takiego. W każdym razie one mają przepiękną formułę, że bardzo łatwo się rozkładają na twarzy, bez robienia smug, plam i czegoś takiego. Przepiękny, taki gładki efekt pozostawiają, więc pracuje się nimi super. Te opakowania są też bardzo wizualnie i tak fizycznie przyjemne. Natomiast to jest formuła taka lekko satynowa, więc nawet bronzer, on też delikatnie, będzie to widać, widzicie, odbija światło. To nie jest żadna perła, tutaj nie ma żadnych jakichś rozświetlających drobinek, nic takiego, tylko on ma po prostu taki efekt, daje jakby była skóra taka lekko, nie wiem, nawilżona, że jest taki satynowy troszeczkę ten efekt. Bardzo ładnie wygląda, jeżeli lubicie efekt takiego trochę bardziej make-up, no make-up, czyli właśnie, że on się tak wkleja, że on wygląda troszeczkę taki skincare, takie połączenie właśnie, wiecie, makijażu, ale żeby ta skóra była taka, żeby wyglądała na taką super zdrową, no to daje ten efekt. Więc jeżeli wolicie matowe, takie całkowicie matowe bronzery, które nie zostawiają żadnej łuny blasku, no to nie jest formuła do końca dla Was, ale jeżeli lubicie takie właśnie świeże, lekko świetliste efekty, to zarówno bronzer, jak i róż powinny Wam się spodobać. Mi się bardzo podobają te formuły. Uważam, że to jest bardzo dobra satynowa formuła, bo czasami te satynowe, wypiekane efekty są czasami zbyt świetliste, robią taką błyszczącą skorupę, ale to daje taki piękny, zdrowy efekt, więc totalnie rozumiem fenomen i to, dlaczego jest to tak bardzo popularne. Używałam sobie w tym miesiącu również tej paletki rozświetlaczy. Nie używałam jej bardzo dużo, bo miałam dużo wyjazdów, więc też jakby nie korzystałam jakoś bardzo często, ale wiecie, że bardzo ją lubię. No i z paletek miałam te i wszystkich trzech użyłam sobie, czyli mamy tutaj Maxmo Rosy Sparks, Altitude Moonlight Muse, na tą miałam mega fazę i Starlight Society od Cosmic Brushes. Raczej używałam takich jaśniejszych kolorów, delikatniejszych, bo nie chciało mi się jakichś takich ciemnych makijaży robić. Na pewno użyłam sobie tego, na pewno użyłam sobie tego i tego i tego i któregoś tam z błysku, już nie pamiętam którego. Jeżeli chodzi o Starlight Society, no to na pewno używałam tych, no to tam w ostatnim chyba odcinku. Tego na pewno, bo to jest taki jeden z moich ulubionych odcieni. Któregoś fioletu i którymś sobie przyciemniałam, jakimś tym, albo tym bordo, albo i tym też troszeczkę, no i też parę błysków. A w Altitude, no to na pewno użyłam sobie tego, bo to jest też taki mój ulubieniec, tego.
No oczywiście troszeczkę beżu, tej szarości sobie też użyłam, no i też parę błysków, więc trochę sobie poużywałam. Może nie miałam bardzo dużo okazji, no bo praktycznie z 3 tygodnie to mnie nie było w domu w lipcu, więc nie miałam bardzo dużo okazji, ale jak tylko miałam, to właśnie sobie sięgałam. Też łączyłam sobie te paletki czasami, więc fajnie mi się używało. Jestem zadowolona z tego, że po każdą z nich sięgnęłam i coś tam sobie wykorzystałam. Także teraz czas na kosmetyczkę sierpnia, wybranie sobie nowych kosmetyków, na co mam ochotę i tak dalej. Także lecimy. Teraz na wyjazdach bardzo często używałam sobie tego sztyftu z Pixi, mimo że na wyjazdy bardzo mało się maluje i rzadko używam kosmetyków do makijażu, to jakoś ten sztyft, nie wiem, no lubię go i sobie tak, wiecie, tak troszeczkę tak na policzki, coś tam sobie rozświetlić i tak stwierdziłam, że skoro mam odkryte ramiona i one są w sumie takie troszkę, no, troszkę się złapała ta opalenizna, jakoś tak mimochodem, to sobie użyję trochę tego sztyftu, żeby się lekko rozświetlić na ciele. Zobaczcie, że on daje taki ładny blask. O, widzicie, że to nie jest taki, no nie wiem, takie bardzo mokre glow, tylko takie właśnie, takie miękkie, delikatne, że to nie musi być jakaś taka, wiecie, teraz nie wiadomo jaka tafla, ale coś takiego fajnego, delikatnego i mi się to podoba. W sumie jakby tak na ciało sobie używać tego, no na pewno by szybciej się zużył, bo on jest moim Project Pan, ale no widzę, że trochę mi zszedł, nie będę spoilerować, bo do odcinka z Project Pan jeszcze chwilka. Ale może sobie też tak tutaj nałożę. Na twarzy mam oczywiście pielęgnację i przed chwilą nałożyłam sobie tą tonującą mineralną emulsję ochronną SPF 50 z Basic Lab. Bardzo fajny produkt, bo jak widzicie on daje takie leciutkie nawilżenie, ale to nie jest taka, wiecie, lepkość, to nie jest taka mega nawilżona świetlistość, tylko coś takiego delikatnego. A też nie tintuje na takiej zasadzie, że on będzie połączeniem, nie wiem, podkładu teraz czy kremu BB i SPF-u, nie? Więc bardzo fajny produkt. Dobra, więc to taka, powiedzmy, nasza baza rozświetlająca. A to może też troszkę na czółko. Mam ochotę na taki glow dzisiaj. Jak wracam z jakiegoś wyjazdu, taka troszeczkę opalona, to lubię w sumie to podkreślać tak makijażem, żeby właśnie takiej złotości na skórze sobie troszeczkę nadać. Także mamy to. Teraz, czy ja mam ochotę w ogóle na podkład? Wczoraj sobie zrobiłam taką ładną cerę, bo byłam po prostu w domu, miałam taki dzień powrotu z urlopu i wiecie, tak troszeczkę tam musiałam popracować, ale też nie za dużo, ale też wiecie, jakieś takie sprzątanie, pranie, takie rzeczy po powrocie robiłam, ale miałam ochotę właśnie na jakiś taki super minimalistyczny makijaż skóry i w zasadzie nie używałam sobie podkładu i może spróbuję dzisiaj tak zrobić, nie wiem, czy mi się to uda, bo ja tak wiecie, z moją cerą to się tak nie czuję na zasadzie jeszcze raz nie czuję się, gdy mam mieć jakiś full makijaż oka czy ust, nie? Żeby nie było nic na skórze, więc spróbujmy. Zacznę sobie od markera do piegów z Delia. On jest, słuchajcie, z henną, więc można go na 2 różne sposoby nakładać. Możemy go sobie nałożyć po prostu jak makijaż. Wtedy sobie po prostu tak, wiecie, po nałożeniu troszeczkę odklepują, bo widzicie, one są ciemne. Więc można sobie zrobić w ten sposób, że sobie nakładamy, wiecie, tam kilka takich kropeczek i sobie odklepujemy, wtedy jest taki, wiecie, właśnie delikatny efekt. Albo można sobie właśnie nałożyć tak na skórę suchą, powiedzmy, bez makijażu, na parę tam minutek i ona mi lekko zafarbuje. Jak sobie zbiorę potem nadmiar tego produktu, no to będę miała takie piegi, że one mi nawet wiecie, na następny dzień jeszcze się będą utrzymywać. Więc na razie sobie robię właśnie tak na gołą skórę, zostawię je na chwilkę i potem sobie je zbiorę. Ja bardzo nie lubię, jak piegi są skoncentrowane tylko tu, więc zawsze tam sobie troszkę je rozpraszam. Tutaj gdzieś tam przy oczach, troszeczkę tutaj też tak właśnie na zewnątrz, żeby nie były tylko tak tutaj te piegi, bo jakoś tak dla mnie to wtedy wygląda właśnie bardziej sztucznie niż jak sobie takie rozłożę bardziej obszernie. Oki. I teraz niech to sobie tam stygnie i farbuje, więc ja użyję sobie teraz pisaczka i czegoś do brwi, żeby robić brwi. Bardzo logiczne, prawda? Więc zaczynam oczywiście od mojego pisaczka z NYXa. The best of the best. Ten pisek to jest chyba coś, co najczęściej używam na wakacjach. Na zasadzie takiej, że
Na wyjazdach no praktycznie się nie maluję. Czasem sobie tam zakryję jakiegoś pryszczyka, czy zrobię jakiś taki super delikatny make-up, no make-up na zasadzie, wiecie, jakiegoś kremu CC, jakiś tam brązerek i brewka i to wszystko. Ale właśnie brwi to robię sobie najczęściej na zasadzie takiej, że nawet jak nie mam nic innego na twarzy, to tak właśnie jak sobie tą brewkę trochę podkreślę, to tak się fajnie czuję, nie zajmuje mi to dużo czasu, nie wygląda ciężko, nie spływa, więc taką brewkę to sobie czasami lubię zrobić, nawet jak siedzę w lesie. Także używałam regularnie na wyjeździe tego pisaczka. O, coś czyżby mi się tutaj zaczął wypisywać, czy po prostu leżał? Nie, po prostu leżał, bo już mi zaczął pisać z powrotem. No lubię ten kosmetyk, lubię. I ostatnio sobie wyciągnęłam kiedyś taki jeden z moich ulubieńców, taka maskara do brwi od Ireny Eris. I to jest odcień Dark Brown. Nie, brown, po prostu brown. I bardzo ją lubiłam, bo fajnie zagęszcza włoski, troszkę je przyciemnia, więc użyję sobie, tak właśnie wygrzebałam sobie ostatnio. Dawno jej nie używałam, to jest taki jeden z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o takie właśnie maskary do brwi, bo bardzo lubię tą szczoteczkę, jest mega praktyczna, bo z jednej strony jest troszeczkę dłuższa, drugiej jest troszeczkę krótsza i taka jest puszysta, że bardzo fajnie te brewki wyczesuje i pokrywa je produktem. I sam produkt jest też taki jakby troszeczkę bardziej po tej suchej stronie, że nie plami, wiecie, wszędzie dookoła. No bardzo, bardzo lubiłam swego czasu, nadal bardzo lubię, więc może w tym miesiącu właśnie poużywam sobie tego. No i pytanie, czy już mogę zmyć piegi. Samą wodą sobie je zmyję, tak delikatnie zwilżę wacik. No coś tam zafarbowało. Wiem, że na filmiku to nie będzie w ogóle, nie będzie w ogóle widać, ale na żywo właśnie widać, że troszeczkę jest tych piegów. Właśnie w szczególności tutaj się tak ładnie farbują. No i to jest taki w ogóle turbonaturalny efekt, nie? Że te piegi, może jak Was przybliżę, to będzie coś widać, że swędzi, że zobaczcie, nie ma takiego efektu, że są takie placki narysowane, tylko faktycznie to jakby takie były takie delikatne przebarwienia, no nie, na skórze. I no fajny jest ten efekt właśnie, szczególnie na jakieś takie make-up, no make-up, jakieś wyjazdy, gdzie chcemy tak troszeczkę tylko dać taki efekt, wiecie, wakacyjny. To jest bardzo fajne. I wczoraj sobie zrobiłam takie połączenie, że połączyłam sobie totalny zakrywacz z tym korektorem brzoskwiniowym z Glam Shopu. I bardzo mi się ten efekt podobał, więc troszeczkę sobie zeskrobię. I dosłownie ociupinka korektora. Mieszu, mieszu. Zobaczcie. I taki nam powstaje miks. I tutaj pod oko go nakładam. I rozklepuję paluszkami. I tak sobie delikatnie, czekajcie, odklepię. I przeciągam też tutaj, żeby zneutralizować troszeczkę taką niebieskość tutaj praktycznie przy linii dolnej rzęs, ale takie bycie bardzo, bardzo minimalnie, tak ledwo, ledwo tylko dotykam, żeby nie nałożyć tego produktu dużo, tylko żeby zneutralizować. I to jest praktycznie taki efekt, jakbym nie miała kompletnie nic pod okiem, nie? Bo mi się bardziej zneutralizowało niż zakryło. I bardzo mi się to podobuje. Wczoraj chciałam też sobie użyć właśnie neutralizacji zielonej na cerę, ale powiem Wam, że przy takim lekkim opaleniu już miałam taki efekt troszeczkę za siny, taki za blady i nie podobało mi się to, więc nie będę tego robić. Ale to kombo bardzo, bardzo mi odpowiada ostatnio, także sobie tak zostawię. I jeśli chodzi o cerę, no właśnie, ja bym nie chciała za mocno jej tutaj kryć. Najchętniej bym sobie tak zostawiła. Może sobie tak jak wczoraj, tak po prostu, wiecie, punktowo pozakrywam niektóre rzeczy. Sprawdzę sobie, czy ta czwórka, bo jakiś czas temu kupiłam sobie totalny zakrywacz w odcieniu 4, czy on będzie wystarczająco ciemny, tylko że on jest taki trochę, zobaczcie, taki oliwkowy. O, nic nie widzicie. Nie wiem, czy to będzie dobry odcień, no ale zobaczmy. On jest chyba trochę za siny. No, jest za jasny. W sensie za chłodnym dla mnie. No to użyję sobie w takim razie ponownie mojego ulubionego podkładu Dubai Chocolate ze Starsów i to jest 5 i użyję sobie samej 5. Nie będę, bo zwykle mieszam sobie 3 i 5, a teraz użyję sobie samej 5. I będę sobie tak pokrywać pojedyncze miejsca, tam gdzie potrzebuję tylko wyrównać koloryt. Nie chce mi się takiego makijażu, wiecie, na całą cerę. I zwykle jak mi się nie chce takiego makijażu na całą cerę, to właśnie robię sobie color correcting zielony, ale
właśnie jak mam opaleniznę, to ten kolor correcting sprawia, że jestem trochę sina. To też zależy od odcienia zieleni, bo jeżeli jest chłodny, taki bardziej miętowy, to zawsze on mi będzie robił siną twarz, a taki cieplejszy zielony, limonkowy, idący w żółty jest ok, ale jednak przy tej opaleniźnie to potrzebowałabym czegoś trochę ciemniejszego. No więc generalnie wolę sobie już użyć po prostu takiego ciemniejszego podkładu. Jak widzicie, koncentruję się tutaj w tym obszarze. Tu mam chyba najwięcej takich przebarwień, niedoskonałości, nierówności. Nie chcę wyrównywać całej cery, tylko właśnie tak tam, gdzie jakoś najbardziej są widoczne ten nierówny koloryt. Ale też właśnie jak sobie rysuję piegi, to wtedy pozostałe takie zaczerwienienia, jakieś takie plamki po prostu tak się trochę stapiają z tymi piegami i nie widać, co jest piegiem, a co jest, wiecie, śladem po pryszczu. Więc dlatego bardzo lubię w takim make-up, no make-up piegi sztuczne, bo one, mam wrażenie, jakby mi, wiecie, tak optycznie wyrównywały koloryt niedoskonałości. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale jak ktoś ma niedoskonałości, to spróbujcie sobie kiedyś namalować piegi. Właśnie wbrew pozorom sprawiają, jakby te niedoskonałości były mniej widoczne. Tutaj widzę, że już ten podkład jest trochę za za ciemny, więc użyję sobie, tutaj mam resztkę tego korektora wyłożonego, to tutaj będę sobie pokrywać niedoskonałości korektorem, a w centrum twarzy podkładem. To jest też bardzo fajny makijaż na upały, bo po prostu nie obciąża nam skóry. Teraz akurat upału nie ma i nie wiem, kiedy będzie i czy będzie w ogóle w tym roku, ale jakbyście może gdzieś wyjeżdżali na urlop, to też właśnie takie punktowe zakrywanie niedoskonałości, no to jest fajna opcja. Czy jak macie jakieś przebarwienia, czy właśnie niedoskonałości, albo ślady po nich, tak jak u mnie, to jest naprawdę fajna opcja, żeby sobie tą cerę wyrównać i czuć się troszkę lepiej, ale żeby nie mieć takiej ciężkości na twarzy. Ok, więc tak wygląda moja cera po wyrównaniu delikatnym. I przechodzimy sobie do bronzera. I powiem Wam, że właśnie mam ochotę na taki lekko świetlisty efekt. Nie wiem, czy nie sięgnęłabym sobie znowu po ten Buttermelt. Chyba mogę, nie? Czy jest zabronione jest? To chyba użyję sobie tego Buttermelta. W ogóle to jest odcień 03 Deserve Butter. Także biorę sobie pędzelek. Tutaj mam z Glam Shopu T133 i nakładam sobie trochę tego bronzera. Tutaj mam też ten rozświetlacz, więc muszę tak ostrożnie nakładać, żeby nie zrobić sobie właśnie plamy, chociaż on teoretycznie nie robi, ale wiecie, przyklejony na coś mokrego, no to wiadomo, że może zrobić. Także tak delikatnie ten pędzelek jest bardzo lekki, więc on rzadko się zdarza, żeby zrobił plamy. I raczej wklepuję, żeby teraz nie zmazać sobie tych, wiecie, punktowo nałożonych korektorów i podkładów. Też powiem Wam, że dla mnie taka praca z cerą ma troszeczkę takie działanie terapeutyczne w cudzysłowie, bo no jednak gdzieś tam całe życie miałam niedoskonałości na skórze i nie to, że mam na tym punkcie jakieś kompleksy, nigdy raczej nie miałam, chociaż był taki moment, że miałam naprawdę fatalną cerę po odstawieniu hormonów, no to może wtedy tak naprawdę się wstydziłam tej cery, ale to nie jest coś, czego ja się wstydzę, ale mimo wszystko jestem przyzwyczajona, że jeżeli robię sobie na przykład jakiś make-up, wiecie, na jakiś konkretniejszy makijaż oczu, czy jakieś mocniejsze usta, no to lubię, żeby ta cera była wyrównana, bo wtedy po prostu wygląda to wszystko bardziej estetycznie, jest mniej, wiecie, szczegółów na twarzy, więc jestem troszeczkę przyzwyczajona, że jak robię sobie jakieś oko, to jednak ta cera jest wyrównana, więc dla mnie to ma też takie właściwości, no właśnie, terapeutyczne, takie, żeby przyzwyczaić się też do tego, że inaczej ten makijaż wygląda, nie? Więc myślę, że fajnie. Mam ochotę na taki trochę wakacyjny, troszeczkę toasty efekt na policzkach i cieplejszy taki różyk. I tak przeglądałam te swoje róże i powiem Wam, że chyba najbardziej mam ochotę na ten, który mam w Project Pen. No po prostu uwielbiam ten konkretnie róż. Wyciągnęłam sobie jeszcze Mambo z Ekocery, taki ciepły i chciałabym właśnie w tym miesiącu mieć taki troszeczkę cieplejszy różyk, ale na początek użyję sobie właśnie tego. To jest w ogóle róż
On jest tutaj przełożony, zdipotowany do paletki, ale to jest róż z paletki, która z Glam Shopu. Z tej kolekcji Złota Era, tam były takie czwórki do twarzy. Były brązery i były róże. To właśnie to jest paletka róży. Nie pamiętam, to chyba były lata 30. I tam był właśnie taki jeden, taki bardziej, nie wiem, brązowawy, neutralny. I to jest po prostu jeden z moich ulubionych róży i będzie mi żal, jak go zużyję, ale cieszę się, że wiecie, jest ku temu okazja, żeby sobie używać tych ulubionych kosmetyków i że się nie zmarnują. I tak jak bardzo szybko mi szły znaczy ten mi szedł bardzo szybko jakby w pierwszej fazie, wiecie, projektu, jakoś tak ten różowy, jakoś tak mocniej i częściej, tak teraz w wakajki zdecydowanie częściej sięgam po ten ciepły i no uwielbiam ten efekt. Lubię, bardzo go lubię. I dołożę sobie jeszcze troszeczkę tej ekocery, tego matowego. On jest taki przepiękny, morelowy. Nawet to nie jest ani brzoskwinia, ani łosoś, tylko taka właśnie morelka. Wygląda przepięknie na ciepłych cerach. Troszeczkę piękność. I chciałam sobie dołożyć jeszcze troszeczkę tego rozświetlacza i tu użyję sobie takiej gąbeczki małej, takiego puszka, którym sobie doklepię jeszcze trochę tego rozświetlacza. No i powiem Wam, że to jest taki rodzaj, mój ulubiony rodzaj makijażu, że ja teraz się czuję tak ładnie, że nie potrzebowałabym nakładać nic na oczy ani na usta, że to jest taki mój make-up. Gdybym nie była, nie wiem, makijażystką i nie robiła w internetach, to przypuszczam, że to byłby mój taki codzienny makijaż, nie? A od wielkiego dzwonu bym wytuszowała rzęsy albo nałożyła jakąś czerwoną szminkę. No i właśnie, a propos szminek, pomyślałam sobie, że może bym zrobiła w tym miesiącu sobie takie wyzwanie, że wybiorę sobie kilka różnych szminek, tak żeby użyć ich sobie w tym miesiącu, bo z jednej strony no zazwyczaj koncentruję się na tych paletach, żeby właśnie porobić sobie różne makijaże i oczu i wiele szminek, wiecie, przez to leży nieużywanych, bo na przykład mają wyraziste kolory i nie za bardzo pasują do jakiegoś tutaj szalonego makijażu oka. Więc może bym się skoncentrowała bardziej w tym miesiącu na jakichś szminkach i starała się dopasować po prostu makijaż oka do tych szminek. Więc wybiorę sobie kilka i zaraz do Was wracam. Zobaczymy, może tak, nie wiem, z 5, z 6 różnych kolorów, tak żeby w tym miesiącu po prostu chociaż raz każdej z nich użyć. Ok, wybrałam sobie 5 produktów. Pomyślałam sobie, że to jest całkiem fajny motyw, na przykład dla osób, które też, nie wiem, zużywają albo mają, wiecie, dużo produktów do ust, to tak może właśnie wybierać sobie, nie wiem, do kosmetyczki miesiąca, żeby właśnie mieć gdzieś tam w użyciu te kosmetyki. Jakby zapowiada się, uważam, że pomysł jest całkiem fajny, zobaczymy jak to będzie w praktyce, nie? Bo znowuż mam tyle kolorów, plus jeszcze kosmetyczka, plus jeszcze Project Pan. Czy to nie będzie mi, wiecie, tak dominować za bardzo? Zobaczymy. Ale pokażę Wam, co wybrałam. Więc tak, sięgnęłam po kilka produktów, których na przykład dawno nie używałam, albo mają takie nietypowe trochę kolory, albo no po prostu rzadko po nie sięgam, albo mam jakąś mega ochotę. Więc wybrałam sobie tak, tint do ust z Glam Shopu, do ust i policzków właściwie, i to jest odcień wiśnie. Rzadko go używam, no bo właśnie on jest taki różowy, a ja tak rzadko takich róży używam na usta. Jak się zbierze ten kolor, no to on jest taki, wiecie, o, coś takiego. Ale wiecie, może właśnie jako baza pod jakiś zgaszony błyszczyk, tak, to też można w ten sposób pokombinować, więc taki tint. Wybrałam sobie szminkę YSL numer 8 i to jest Rouge Pure Couture The Bold. Bardzo fajny odcień, on jest taki lekko, nie wiem, coś pomiędzy zgaszoną czerwienią a cegłą, taki nietypowy. Ja bardzo lubię te szminki, jeżeli chodzi o formułę, ale nie sięgam właśnie po nią często, właśnie ze względu na taki dosyć wyrazisty kolor, więc nie pasuje mi za bardzo do makijażu oka. A właśnie, że przez to, że jest też taki, no mówię, wyrazisty, bo jeszcze ciemne kolory spoko, ale kiedy są na przykład bardziej brudne, zgaszone, to też do wielu makijaży oka będą lepiej mi pasowały, a ten jest taki po prostu dominujący w kompozycji, wiecie o co chodzi. Więc często takich wyrazistych nie używam mega często. Chciałam też użyć sobie jakiejś
czerwieni albo czegoś w tym stylu, więc wyciągnęłam sobie RMS Beauty i to jest Legendary Serum Lipstick w odcieniu Monika. Używam go nie za często, bo to jest taka formuła jakby wiecie, rozmazująca się w cudzysłowie. Formuła jest mega przyjemna, ale nie do końca dla tego koloru. Więc częściej używam tak, wiecie, żeby tak lekko sobie doklepać na przykład na środek ust w jakimś lip combo, niż noszę tak stricte tylko, wiecie, tak, tylko to. Więc chciałabym sobie tego użyć, bo kolor uważam jest przepiękny. Takie coś takiego delikatnie burgundowego, ale nie za ciemnego. Bardzo, bardzo jest fajny. Pomyślałam też, że chciałabym jakąś matową pomadkę, bo dawno nie używałam takich, wiecie, z matowym wykończeniem zastygających, więc wybrałam sobie Cosmic Beauty Liquid Lipstick i to jest, tu jest tak źle widoczny ten napis, Eternal, odcień Eternal. Eternal. Także taki, wiecie, brązik, ale po prostu chodzi o to, że jest taki matowy, zastygający, więc też możemy zrobić jakiś fajny look z matową taką pomadką. I wybrałam sobie coś takiego też mega nietypowego. To jest już niedostępna szminka z Fenty Beauty Mademoiselle w takim mega mocnym pomarańczowym odcieniu. Zobaczcie sobie. To jest bardzo żywe. To jest bardzo żywe, więc to jest jakby główny akcent w makijażu i on wręcz potrafi na ustach wyglądać trochę tandetnie, ale właśnie jak sobie jakiś fajny lip combo z jakąś fajną konturówką, to potrafi wyglądać fajnie. Więc to są takie moje produkty, które wybrałam sobie w tym miesiącu, żeby spróbować chociaż raz użyć każdego z nich. Plus oczywiście mam te moje pomadki z kosmetyczki z Project Pan, już mi się plącze, czyli mam tutaj Romance Zero Matte Lipstick w odcieniu 05, taki ceglany, brązowo-ceglany, powiedziałabym. W ogóle przy tych kolorach to on wygląda w ogóle na jakiś taki brązowo-czerwony, a on jest taki, no, taki ciepły, lekko ceglany. I mam Flower Nose, to jest 06 Lyric Poetry z kolekcji Little Angel. Bardzo lubię tą pomadkę i nawet na wakacjach jej sobie użyłam. Taka zgaszona, coś między właśnie czerwienią, różem a burgundem, ale ona daje taki piękny pudrowy efekt, więc jak się ją tak leciutko rozklepie, to jest taka bardziej w taki mega brudny róż idąca. Także tak się prezentuje dzisiejsza kombinacja. No i tak myślę sobie, co bym miała ochotę dzisiaj sobie użyć. Ściągnęłam nadmiar tego, jakie to jest różowe, nie? Chodzi o ten tint bardzo, bardzo mocny. To może sobie zacznę od tego tintu. Zobaczymy, gdzie nas poniesie. No ja mam cały czas dosyć sporo tego tintu. Tutaj jak wyciągnęłam rączkę, chciałam powiedzieć. No jak wyciągnęłam rączkę, to mam dotąd tego tintu, więc uważam, że jest go sporo. Nie używam za często. Właśnie tak bardziej pod jakieś takie ciemne pomadki, czerwone czy coś, ale nie noszę już tak zbyt często. Kiedyś dużo częściej nosiłam czerwień, a teraz mam takie poczucie, że jak sobie zrobię czerwień na ustach, to nie użyję żadnej paletki, mam tyle wspaniałej, że chciałabym je używać i jestem w fatalnym położeniu. Zresztą ja tak za tintami za bardzo nie przepadam, bo one nie tintują mi równo ust. Ja mam taką strukturę ust, że gdzieś tam jest mocniej zafarbowane, gdzieś lżej i jakoś tak nigdy nie wygląda dla mnie zbyt dobrze. Dobra, niech to sobie chwileczkę posiedzi, może nie za długo, bo nie chcę, żeby były bardzo ciemne, ale zobaczcie, taka właśnie, taka w zasadzie fuksja na tych ustach jest tutaj, nie? Ja nie lubię takich kolorów. Aż dziwne, że w ogóle ja czegoś nie lubię, nie? Kiedyś był taki czas, ten wiecie, 2016 rok, gdzie ja lubiłam w ogóle eksperymentować też mocniej z kolorami ust. Teraz też lubię eksperymentować, ale w innym kierunku. Nie w kierunku takich właśnie żywych, jakichś takich fuksjowych czy coś takiego, tylko właśnie jakieś takie inne odcieniem. Troszkę bardziej chyba brudne po prostu. Po prostu teraz chyba bardziej zwracam uwagę na to, nie żeby makijaż był taki śmaki, tylko żeby był taki bardziej w moim stylu. A ja lubię trochę bardziej klimaty, może minimalistyczno, ale jednak grunge'owe, takie lekko gdzieś tam lata 90., trochę hip-hopu, więc taki streetowy i właśnie takie brudne kolory jakoś bardziej mi siedzą wtedy, na przykład na ustach, bo one no bardziej zdefiniują ten mój właśnie styl, powiedzmy, no nie? Więc takie fuksje nie moja bajka. No i właśnie jak to się zbywa, to jest po prostu neon. Ale właśnie tego tintu nie trzeba nosić tak o, tylko można sobie zmyć. I wtedy
na pewno wygląda znacznie lepiej. Na mnie. Właśnie też z tego powodu przestałam używać tych wszystkich pomadek, błyszczyków zmieniających pH, bo one zawsze wypadają na takie neonowo-różowe. No w ogóle nie za bardzo. Nie za bardzo. Ej, ale ten kolor ust... Kurczę, jaki tu włosek mam. Ten kolor ust jest całkiem ładny. Na zasadzie, że jak się go zmyje, to trochę jest po prostu bardziej widoczny kształt ust. Ja mam dosyć blade usta, więc to wygląda całkiem dobrze. Ej, może właśnie muszę troszkę częściej sobie używać jako taka nawet baza po prostu pod coś. Jakby na to nałożyć jakiś błyszczyk, elegancior by był. No dzisiaj sobie zrobimy jakiś kolor combo, wiecie. Lip combo, przepraszam. Więc no, na pewno troszeczkę się na to zakryje, ale wiecie. Tak mnie ciągnie do tej pomarańczy, wiecie? Do tego pomarańczowego jakoś. Więc chyba sobie użyję jakiejś brązowej konturówki i na to sobie nałożymy to i może będzie spoko, zobaczymy. Biorę sobie tą moją z Project Pan. To jest Mio Lip Contour Scriber w odcieniu Cynamon 01. Pamiętam nawet, no widzicie? Już to jest takie tempe, że rysuję sobie usta, muszę sobie natemperować tą konturówkę. O, teraz to można. Teraz to jo. Okej, na razie sobie to tak zostawiam i nakładam tą pomarańczową szmineczkę z Fenty Beauty. Zobaczcie, ona jest taka naprawdę fest, nie? Ona jest naprawdę fest, więc w moim odczuciu ona wymaga minimalistycznej stylowy, takiej, żeby nie było też za dużo kolorów i właśnie takiego niezbyt dominującego koloru na oczach. Chyba że właśnie jakieś fajne połączenie, na przykład jakbym miała, nie wiem, jakieś na przykład oliwkowe smoky eyes albo niebieska kreska i rzęsy, żeby było jakiegoś takiego minimalizmu, nie? Potrzebuje ta szminka. Bo jakbym zrobiła jakieś takie multikolorowe cieniowanie, dla mnie by było za duże. Już to nie jest po prostu w moim stylu, bo ja mocno zwracam uwagę na balans w makijażu. Na zasadzie takiej, żeby była ta dominanta i dopełnienie, a nie za dużo tych dominant w makijażu. Ale zobaczcie, to jest ogólnie bardzo fajny kolor na lato, nie? Bo to jest taki fest pomarańcz. Fajnie by było to zużyć, ale nie wiem, czy dałabym radę mieć to w projekcie i robić sobie takie usta bardzo często. Więc dobra, rozklepałam sobie to i biorę sobie jeszcze raz konturówkę, żeby jeszcze raz zrobić taki ładny gradient i przywrócić trochę więcej tego ciemnego, zgaszonego odcienia. Zobaczcie, że on się troszeczkę znowuż przygasza. Ten gradient jest taki, wiecie, gładszy, ładniejszy. O, nie. Muszę jeszcze raz natemperować. Złamałam konturówkę. I w ten sposób naprawdę wiele kolorów można nosić. Zobaczcie, ja uważam, że to combo petarda. I nawet do takiego... Kurczę, teraz tak myślę, że tak bym chętnie została, nie? Bez pudru i bez makijażu oczu, bez rzęs. To jest vibe. To jest stylowa, ej. No, jeszcze z tymi kolczykami, tak mi to siedzi. I teraz muszę jeszcze zrobić, kurczę, jakieś oko. Bez sensu. Jeszcze mam ochotę na troszeczkę błysku na tych ustach. I bardzo od długiego czasu miałam ochotę sobie spróbować tego wiralowe Espresso Creamy Lip Topper z Hen. To jest Dessert Edition. Nie wiem, czy to ma jakiś tutaj kremowy toper do ust. To po prostu tak się nazywa. Bardzo mi się podoba kolor, bo zobaczcie, że to jest taki... No, on troszeczkę idzie w taki brązofiolecik. I pomyślałam, że jak nałożę taki toperek sobie na usta teraz, to jeszcze mi troszeczkę zgasi ten odcień na ustach i w ogóle mam ochotę na takie błyszczące po prostu bardziej. W ogóle brzydko pachnie. W sensie on jest chyba taki leciutko tam przyperfumowany, ale ma, wiecie, ten taki kosmetyczny zapach taki plastikowy, nie? No i co z tymi oczami? Może po prostu pójdziemy w jakieś takie błyski delikatne, bardziej toperowe, tak żeby nie przyciemniać oka, żeby one było takie właśnie jakby ala gołe, ale jednak błyszczące. W ogóle w tym miesiącu do kosmetyczki miesiąca wlatują dwie paletki, z którymi będę chciała nagrać tydzień makijaży. I
Więc mamy tutaj, słuchajcie, hiciory, mamy Artitude i mamy Cosmic Brushes i obie są mega kolorowe. Nie spoileruję dzisiaj, bo nie będę ich używała, ale nagrywam tydzień makijaży, Wam pokażę je i wiecie, swatche i makijaże i wszystko będzie w swoim czasie, więc one wchodzą tutaj do, że tak powiem, kosmetyczki miesiąca, ale teraz chciałabym coś innego, coś takiego, mówię, bardziej toperkowego na oczy i tak sobie przyglądam, co bym ja tutaj chciała. To może pójdziemy sobie w tą paletkę. To jest paletka z pojedynczymi cieniami z Glam Shopu i wiecie, one są takie raczej w neutralnym kierunku. Możemy sobie je zesłoczować i pokażę Wam je wszystkie. To tu mamy tak. To jest Multi Diamond, bardzo fajny taki, wiecie, troszkę złotka, troszeczkę takiej brzoskwinki. To jest Medytacja. Coś takiego leciutko w róż, delikatny rose gold. Tutaj mam nude róż, o to jeszcze bardziej różowe, takie fioletowawe, toperkowe. Tu mam zimny blask. Zobaczcie, że taki lekko jakby brązowawo-szarawy, troszeczkę z taką jakby oliwką. Tutaj mam dubajski, taki przepiękny, leciutko fioletowa, zgaszona baza i coś takiego bardziej jakby niebiesko-zielonkawego, niebiesko-miętkowego. Tutaj mam posypkę. Posypka się tak prezentuje. Taka zielonkawa. Tutaj mam lodowy beż. Lodowy beż jest taki niebieskawo-fioletowy, taki duochrom. I na koniec wiązka światła. O, już taki typowo niebieskawy, no nie? Niebiesko, no też fioletowy. Także myślę, że pójdziemy w takie troszeczkę bardziej neutralne klimaty, żeby to oczko tutaj grało nam główną rolę, więc może zacznę sobie od tego multidiamentu, czyli tego pierwszego tutaj. W ogóle śliczny jest ten kolor. Taki, no taki nudziaczek, taki trochę beżowy, troszkę brzoskwiniowy. Nie jest też jakiś bardzo ciepły. Ma taką żółtawą nutkę, ale nie jest bardzo, bardzo żółty. Ładne to, bardzo ładne. Może troszeczkę tutaj też na dolną powiekę. Fajnie to wygląda. Zobaczcie, że tak wbrew pozorom ten błysk sprawił, że to oko stało się takie bardziej wyraziste. Okidoki. To może troszkę tego Medytacja z taką lekko różową nutką. Tutaj pod brwi. A troszeczkę jest za ciemna baza jednak. To muszę sobie wziąć patyczek kosmetyczny i wytrzeć, bo on ma troszkę ciemniejszą bazę. I tutaj mi robi taką ciemną łunę. To tą Medytację sobie wrzucę w takim razie w zewnętrzny kącik bardziej. Tutaj może być takie leciutkie przyciemnienie. O nie, teraz jest gitówka. Zobaczcie, wszystko palcami. Taki bardzo fresh look. To teraz ten trzeci, czyli nude róż. I ten nude róż myślę, że będzie ok. Podłóg brwiowy, bo on był taki toperkowy właśnie. I może trochę w kącik wewnętrzny. Na razie to spoczko wygląda. Czy coś tutaj jeszcze mi się który to był? Czyżby ten? Posypka? Nie. Czyżby ten? O, to będzie chyba ten. Dubajski. No tak, to był dubajski. Wewnętrzny kącik. I one się, wiecie, wszystkie zlewają jakby w jeden wielki błysk, ale jednak w ogóle zapomniałam bazy nałożyć. Także super, będzie mi się trzymał ten makijaż dzisiaj. One się zlewają wszystkie w jeden błysk, ale jednak jak się tak, wiecie, przyjrzeć, to widać po prostu różnicę w odcieniach, nie? I to jest takie fajne, że po prostu tu się wszystko pięknie błyszczy, ale jednak za każdym razem jakiś inny kolorek się łapie i mi się to bardzo podobuje. I tak. I właśnie tak. Bardzo lubię nakładać sobie też tutaj tak w zewnętrzny kącik. To pięknie tak łapie tutaj światło. I wszystko tak, wiecie, razem tutaj ciachu, ciachu. No i w moim odczuciu taki makijaż nie koliduje z takimi ustami, nie? No bo to jest mega turbo jasne i delikatne, świetliste, więc jest. To biorę sobie w tym miesiącu tą paletkę do takich makijaży one and done albo few and done, bardzo szybkich, bardzo delikatnych, jasnych i świetlistych. No i co? A możemy w sumie sobie zrobić jakąś kreseczkę do tego delikatną? Też tak też jest fajnie, tak też mi się podoba, właśnie samo takie blade tutaj, fajnie, ale no dobra, szalejemy.
chciałam się wymalować, więc teraz mam. Tylko jestem teraz cała błyszcząca. Dobra, idę umyć ręce, zaraz przyjdę. No dobra, zrobimy sobie kreskę, ale postawię na brązową. Zrobimy sobie brązową kreskę i brązowe rzęsy, żeby utrzymać taki ciepły vibe tego makijażu, taki właśnie toasty, troszeczkę opalony, taki miękki i żeby jednak tutaj dominowało, bo czarna kreska też by była ogólnie spoko. Uważam, że nadal by ten vibe był tutaj utrzymany, ale brązowa da mi taką właśnie miękkość i jednak te usta wciąż będą mocniej wyraźne niż oko, więc używam sobie tutaj tego eyelinera z Mio. Troszkę tutaj muszę poprawić, bo no, są troszkę inne. Kreski zawsze będą troszkę inne na jednym i drugim oku, bo nie jesteśmy symetryczni, chyba że są osoby, które mają dosyć takie, wiecie, symetryczne twarze. To jest taka mniejszość. To u nich będą te kreski wyglądały niemalże identycznie, ale u innych osób, jak mamy troszeczkę inaczej, wiecie, ułożone oczy, troszeczkę gdzieś tam indziej opadają nam powieki i tak dalej, to jest to normalne, że kreski są inne. Więc tak naprawdę staramy się, żeby po prostu miały podobny kąt ułożenia, żeby, wiecie, nie jedna nie szła tak, druga tak, ale tak to nie będą one identyczne i to jest totalnie normalne. Myślę, że jest spoczko. No to biorę się w takim razie za wytuszowanie rzęs i zaraz do Was wracam. 2 razy wytuszowałam rzęsy i troszeczkę sobie tutaj usuwam jakieś kropeczki z tuszu. Mogę spryskać się jeszcze mgiełką, ale jak spryskam się mgiełką, to jeszcze nałożę sobie troszeczkę pudru. Może też przy okazji sobie tutaj utrwalę ten rozświetlacz. I tutaj odrobina dosłownie na taki, wiecie, nieduży pędzelek. I tylko lekko wklepuję, tak żeby utrwalić delikatnie korektor, czy tam podkład i minimalnie tak tutaj zbalansować te świecenie. I myślę, że nasz makijaż jest skończony. Zatem tak się prezentuje skończony makijaż. Tak jak sobie dzisiaj wymarzyłam, postawiłam na akcent na usta i fajnie to wyszło, bo te gołe oko bardzo mi się podobało, ale z tymi takimi właśnie neutralnymi, świetlistymi cieniami i wiecie, odrobiną tam rzęs i kreski brązowej, tak fajnie mi się to zbalansowało, że wciąż się czuję taka nieprzemalowana, nie wiem jak to nazwać, bo ja lubię taki właśnie akcent na usta, ale czasami jak jest za dużo na oczach, to już tak tłumacz. A tutaj właśnie wszystko jest takie złociste, takie wakacyjne, podoba mi się to. No i tutaj taki delikatny błysk. Fajnie to wyszło. Może nie ma jakichś właśnie bardzo crazy rzeczy, ale no wiecie, te usta już są trochę crazy. Także w ogóle mega się jaram na ten pomysł. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie i jak mi się będzie tego używało. No bo wiadomo, że chciałabym poużywać sobie też palet, zrobić tydzień makijażu, więc eksperymentalnie sprawdzę, czy to zdaje egzamin, czy nie. Będę próbowała. W zasadzie to już wypróbowałam z tego mojego zestawu. No to użyłam sobie dzisiaj tintu i użyłam sobie tej pomadki, więc teoretycznie tak, żeby te wyzwanie miało sens, to potrzebuję jeszcze użyć tych 3, więc wydaje mi się, że to nie jest jakieś mega trudne wyzwanie, ale zobaczymy. No i fajnie by było oczywiście używać ich więcej i częściej, no ale to sobie, tak powiem, zobaczymy. Mamy tutaj paletkę takich neutralnych błysków z takim delikatnym jakimś tam sznytkiem różu, niebieskości, zieleni, coś takiego bardzo basicowego, one and done. No i oczywiście w tym miesiącu wjeżdżają te paletki, także wyczekujcie odcinków. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie znać koniecznie, co myślicie, co wpada do Waszej kosmetyczki wakacyjnej miesiąca. No i dajcie znać, czy Wy też lubicie takie troszeczkę bardziej zwariowane kolory na ustach. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Fajnie było wrócić po wakacjach taką fajną energią i troszeczkę się z Wami pomalować. Także dziękuję Wam, że jesteście i trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa!